Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, zazwyczaj lubię wiedzieć, skąd pochodzą ubrania, które noszę, a cenię szczególnie lokalnych projektantów, którzy robią takie wspaniałe koszule jak u doktora Emmeta Brauna z Powrotu do przyszłości. Już za chwilę pokażę wspaniałych innowatorów, którzy robią zaawansowane wynalazki, interesując się tym, co nosi polska ulica. No to zaczynamy. Fundusze europejskie, które pozwalają realizować marzenia bohaterom naszego programu, bardzo często wspierają genialnych programistów w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, także takich, które mieszczą się w tym niewielkim telefonie komórkowym. W programie już za chwilę twórca wspomnianego innowacyjnego elektronicznego stylisty oraz tak zwanego cyfrowego miejsca pracy. Program zaczynamy od Podlasia i spotkania z jednym z pomysłodawców szybkiej wyszukiwarki modowej o nazwie Fashion Finder. Ta przydatna aplikacja pozwala znaleźć ubrania, które wpadły nam w oko, na ulicy, w sklepie czy w internecie. A to tylko jedna z możliwości projektu młodych innowatorów z Białegostoku. Adam, żyjemy w takich czasach, gdzie ludzie potrzebują wszystkiego na już. To samo jest, jeżeli chodzi o modę. Widzimy kogoś fajnie ubranego na ulicy i chcemy się dowiedzieć, gdzie kupił daną bluzkę, marynarkę, ale boimy się podejść. Ale wy rozwiązujecie ten problem. To marzenie pokoleń kobiet. Gdzie ona kupiła tą sukienkę? Skąd ona ma tą bluzkę? No Staramy się odpowiedzieć na tą potrzebę. Nasza aplikacja, nasz system docelowo ma rozwiązać tą potrzebę. W chwili, kiedy widzimy jakieś fajne ubranie, galanterię, dodatek, możemy zrobić to w ten sposób, że robiąc zdjęcie, wrzucając z naszej aplikacji, dostaniemy oferty, gdzie możemy to kupić, w którym sklepie. Zdjęcie możemy zrobić telefonem komórkowym. Każdy teraz ma telefon komórkowy z aparatem. Tak, tak. Przetestujemy, bo jestem ciekawy efektów. Jasne. Jestem tutaj elegancko ubrany. Tak. Możesz robić zdjęcie. Muszę się zapiąć, czy... A jeżeli zrobimy zdjęcie twojej koszuli, tak, to się rozepnij, jeżeli chcesz, żeby zrobić zdjęcie twojej Może niech marynarki. wszystko zidentyfikuje i rozpozna. Okej. To czekaj, ja się rozepnę, tutaj ładnie będę pozował. Robimy zdjęcie, okej, a wysyłamy do naszej aplikacji. Która ma sztuczną inteligencję. Ma zaszyte normalne technologie, które po prostu są tak trudne do wypowiedzenia, jak sztuczna inteligencja, machine learning, deep learning Możemy i tak powiedzieć, dalej. że sztuczna inteligencja to jest jakby sztuczny stylista. Widzi, że mam założoną marynarkę, mam założoną koszulę, rozpoznaje to wszystko i znajduje w sklepie. Tak. To, co chcemy kupić, czyli na przykład tą koszulę, tą marynarkę, ale to jest pierwszy etap. Kolejny etap jest taki, że możemy stworzyć system rekomendacji, że nawet na podstawie zdjęć, które zrobiłeś, na podstawie zdjęć ubrań, galanterii, które masz u siebie w telefonie, system rozpozna twój styl i może ci podpowiedzieć, co chcesz nosić. Czyli lubię kolorowe bluzkę. koszule, Tak, znajdzie podobną. tak, tak. Jesteście bardzo dobrym przykładem na to, że fundusze europejskie wspierają takie bardzo futurystyczne projekty jak wasz. A przyznaję, jest to odważny projekt naukowo-badawczy, a nasze, można by powiedzieć, nasz prototyp patentujemy teraz. Dzięki dotacji unijnej udało się zrobić wiele rzeczy, przyspieszyć wynalezienie tego algorytmu, żeby móc przejść jak najszybciej do fazy komercyjnej. I udało się to zrobić właśnie w Białymstoku, na Kresach Polski Wschodniej. Fundusze uzyskaliście dzięki fundacji. Tak, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego realizowała projekt parasolowy Grant na Innowacje, gdzie kilkadziesiąt firm z województwa podlaskiego, w tym nasza, uzyskaliśmy grant, który pomógł nam szybciej zrealizować nasz prototyp. Warto pamiętać, że fundusze europejskie dostępne są dla wszystkich w całej Polsce. A w tym projekcie fundusze europejskie pochodzą z Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która przyznała firmie grant na innowacyjny pomysł biznesowy. Firma Incepna to taki dobry przykład tego, że nie ma powodów do tego, żeby się obawiać funduszy unijnych, szczególnie przez mikro i małe firmy, bo tego doświadczaliśmy w ostatnich latach. I ta firma właśnie pokazała, że mogą być fundusze unijne przyjazne dla tych, którzy myślą o nowych usługach, nowych produktach
czy o nowych technologiach, o zastosowaniu ich w swoich firmach. W tym wypadku właściwie można powiedzieć, że skorzystanie z funduszy unijnych było możliwe tylko dlatego, że firma wiedziała, czego chce, wiedziała, jakiego efektu poszukuje, a troszeczkę do końca nie wiedziała, jak ten efekt osiągnąć. W naszym programie Bon na innowacje szukaliśmy takich rozwiązań, które umożliwią mikro i małym firmom jednak wejście w ten obszar innowacji, ale nie myślanych w sposób wymyślania wynalazków, których nie ma jeszcze na świecie, ale unowocześniania swojej działalności i przede wszystkim poprawiania konkurencyjności. Wiele firm, które przedtem, wiele to tak naprawdę ponad 50% wszystkich, które otrzymały granty, to są firmy, które nigdy nie miały do czynienia z funduszami unijnymi i to są w większości mikro i małe firmy, a to oznacza, że przyjazność tego programu jest rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie. Pozostajemy w świecie technologii, by poznać kolejnych innowatorów z Polski Wschodniej. Elastic Cloud Solution zmieniają tradycyjne biuro w cyfrowe miejsce pracy. Robią to tak dobrze, że pracując w Białymstoku zyskują klientów wśród największych firm w Polsce i na świecie. Odpowiadacie na problem mobilności w biurach. Tworzycie cyfrowe biura, cyfrowe miejsce pracy. Co to jest? Dokładnie, jest to zestaw narzędzi cyfrowych właśnie, które są dostępne i z urządzeń mobilnych, i z takich tradycyjnych laptopów, które ułatwiają zarządzanie wiedzą w organizacji, dostęp do tej wiedzy, zarządzanie informacjami, komunikatami, które spływają do pracowników. Można to nazwać tak, że zatrudniamy wirtualnego asystenta dla każdego pracownika w firmie. Czy dobrze zrozumiałem? Wirtualne biuro polega na tym, że mam jakiś panel w internecie, mam program komputerowy, który pomaga mi orientować się w miejscu pracy, który pozwala pracować, kontaktować się z innymi pracownikami. O to tu chodzi? Tak naprawdę to jest trochę szerszy aspekt, ponieważ wspieramy nie tylko jakby wirtualne biuro, ale też jakby miejsce pracy, czyli wszystko to, z czym spotykają się pracownicy na co dzień. Od pozyskiwania informacji niezbędnych Jakich na przykład? Na przykład informacji o produktach sprzedawanych przez pracowników banku, czy regulacjach prawnych, jeśli chodzi o firmy bardziej prawnicze. Czyli to na przykład początkujący pracownik może wykorzystać. To jest właśnie bardzo dobry przykład wykorzystania technologii i wirtualnego miejsca pracy, ponieważ pracownik przychodząc do pracy dostaje od razu aplikację na telefon i może się odnaleźć po pierwsze w powierzchni biurowej, po drugie może się zapoznać ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, czyli przejść tak zwany onboarding. Czyli jeżeli biuro jest takie wielkie, to można powiedzieć, że ma mapę w smartfonie? Dokładnie, dzięki najnowszym technologiom, takim jak mikrolokalizacja, przy użyciu telefonu może się orientować w pomieszczeniach, może łatwo na przykład rezerwować sale konferencyjne, może wiedzieć, gdzie siedzą jego koledzy, może zgłaszać usterki, jeśli coś zobaczy, na przykład zepsuty ekspres do kawy. Więc jakby takie wszystkie aspekty życia w biurze, które są na co dzień wykorzystywane, są usprawniane przez technologię. Zastanawia mnie, czy wdrożenie się w wasz system, nauczenie się obsługi tego systemu nie jest procesem dłużej trwającym niż na przykład zapytanie się kolegi z pracy, jak wypełnić formularz albo jak na przykład załatwić jakiś proces w firmie. Jeśli zadajemy ciągle te same pytania, one się robią nudne i już się nikomu nie chce odpowiadać właśnie, więc jeśli mamy to wszystko w jednym miejscu zgromadzoną, czyli całą wiedzę w organizacji, możemy to łatwo potem udostępniać i każdy korzysta z tej wiedzy. Dostaliście wiele międzynarodowych nagród, nawet za granicą doceniła was duża korporacja. Dokładnie. Agencja audytująca tego typu rozwiązania, ich użyteczność i przydatność w firmach, Nielsen Norman Group, oznaczała nas jako jedno z 10 najlepszych wdrożeń internetowych na świecie. Pochodzisz z mojego miasta, czyli z Białegostoku. Można powiedzieć, że przyczyniasz się do powstawania podlaskiej puszczy, tak jak Dolina w Ameryce Krzemowej. Dokładnie. Staramy się rozwijać i też aktywizować lokalną społeczność po to, żeby promować region, promować też miasto Białystok jako miasto nowoczesne, miasto nowych technologii. I to też jest tak, że my pracując nad technologiami cyfrowymi możemy robić to z dowolnego miejsca w Polsce albo i na świecie, ale wybraliśmy Białystok, ponieważ jest to nasze rodzinne miasto, jest bardzo przyjazne przedsiębiorcom i też jest dobry klimat do rozwoju. Podlasie jest nie tylko fajnym miejscem do życia i rozwoju ze względu na przepiękne krajobrazy, ale z tego powodu, że fundusze europejskie bardzo wspierają przedsiębiorców z Podlasia. Fundusze europejskie pomogły nam przede wszystkim w szybszym rozwoju. Jakby zawsze pomoc
pomoc finansowa jest młodej firmie potrzebna, żeby szybciej wystartować. Oczywiście moglibyśmy robić to na własną rękę, ale trochę dłużej, więc dzięki funduszom europejskim mogliśmy trochę przyspieszyć rozwój i być tutaj, gdzie teraz jesteśmy. Cyfrowe biuro mogło powstać dzięki wsparciu funduszy europejskich w programie Scale Up. Firmę wsparł doświadczony partner z Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. Program Scale Up polega na przekazaniu środków na wdrożenia do spółek technologicznych przeznaczonych na współpracę z dużą korporacją. To zachęca dużą korporację do współpracy ze startupem, a startup pozyskuje relacje, pozyskuje pierwszego klienta. Proszę pamiętać, że zbudowanie technologicznego biznesu to jest dużo więcej niż kapitał i to jest dużo więcej niż klient, pierwszy klient. To jest dużo więcej. Żeby technologiczne spółki mogły się rozwijać, to jest olbrzymia wiedza, która została w innych gospodarkach wypracowana przez dziesiątki lat. Po co w ogóle taki akcelerator, czyli pośrednik? Ja nie lubię tego słowa, ale po co taki akcelerator? Taki akcelerator to jest więcej niż ten partner, to jest więcej niż dostęp kapitału, to jest bardzo duża sieć relacji międzynarodowych, tak zwanych mentorów, jurorów, którymi ten startup jest otoczony. To jest 3 miesiące wytężonej pracy dla tego startupu, gdzie on kwestionuje wszystkie założenia biznesowe, które poczynił, w jaki sposób on będzie skalował swój biznes. Program się nazywa Scale Up, dlatego że chodzi o danie małej cząstki kapitału, która spowoduje skalowanie. Skalowanie to znaczy, że ja jestem w stanie rosnąć logarytmicznie. Mówimy o biznesach technologicznych, które z jednego roku na drugi muszą przeskoczyć barierę 10-krotną, 100-krotną wzrostu sprzedaży. Jeżeli ktoś chce się rozwijać globalnie, to powinien absolutnie do nas się zgłosić. 2 razy w roku mamy nabory, zachęcam. Tu nie chodzi o pieniądze, chodzi o wiedzę. Fundusze europejskie pomagają tym najzdolniejszym, ale również inspirują państwa do działania. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i niech moc innowacji będzie z Wami.